Wiele razy słyszałem, że Skoda tylnosilnikowa, która z przodu praktycznie nie ma żadnej masy, zimą jest samobójstwem, masochizmem, czymkolwiek innym. Dlatego dzisiaj życzę Wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że święta dopisały, prezenty pod choinką również dopisały, a dla wszystkich antyskodziarzy lub skodziarzy świąteczna 105 na świątecznym śniegu. I zaczniemy od tego, co mi najbardziej zwróciło uwagę od razu, jak podszedłem do 105. Już pomijając fakt, że 105 mi się zawsze podobała i zawsze chciałem 105 przetestować. Klamki. To są dokładnie takie klamki, i zamek zresztą też, jakie mam w Favoricie. Kompletnie się tego nie spodziewałem i w sumie jakoś mnie to specjalnie nie dziwi, biorąc pod uwagę demoludowe realia. Moją ulubioną częścią 105 jest właśnie ta część, gdzie jest silnik, czyli tył. I to głównie ze względu na te łezkowe światła. No z dumnym napisem, że wyprodukowano w Czechosłowacji, ale wiadomo, czechosłowackie maszyny to jest to. Można powiedzieć, że to jest taka Tatra dla ubogich. I właśnie, 105S. I tutaj S nie oznacza sportu, tylko oznacza najbiedniejszą wersję. Ale ten samochód jest pełen wspaniałych grzybopatentów i nie chodzi mi tutaj tylko o ten paseczek antystatyczny. To też jest fajny klimat. I przykładem będzie chociażby boczek. Ponieważ 105S nie miało podłokietnika i nie miało takiej ładnej klameczki. Tutaj jest poprzedni właściciel wsadził takie boczki i to nie tak, że wsadził tylko przy drzwiach kierowcy, czy tylko w drzwiach z przodu, tylko we wszystkich. Więc fajnie zostało to postarane. Kolejny wspaniały patent, no to nie są halogeny wręcz rajdowe, no bo to po prostu dodatek. Ale 105 w wersji S miała tylko lewe lusterko i ono było czarne, plasticzane. Natomiast tutaj są lusterka metalowe i są z obu stron, czego pewnie na tym kadrze nie widzicie, ale możecie mi zaufać. To jest 82 rok, więc parę rzeczy poszło z duchem czasu. No wiadomo, układ napędowy nie poszedł z duchem czasu, ale tu jest szybka, która sprawia wrażenie, jakby tu miała być fletnerka. No i to jest pozostałość jeszcze po setce, gdzie fletnerki były. A setki u mnie jeszcze nie było. Jeszcze. Dobra, to teraz pytanie zasadnicze. Dlaczego 105? Bo tutaj ta nazwa nie jest przypadkowa. Chodzi tutaj o silnik. I co, pomyślicie, że 105 to jakieś 1,5 litra czy coś takiego? Nie, ponieważ tu jest OHV o pojemności dokładnie 1046 cm. Czyli w przybliżeniu 1050 cm obcinamy 0 na końcu, mamy 105. Moc dzikie 45 koni, 73 Nm momentu obrotowego, 0-100 tak w 23 sekundy i prędkość maksymalna 130. Całkiem realna. Oczywiście mógłbym gadać o większej ilości nazw modelowych. Dlaczego Favorit nazywa się 135? Tak, to też jest od pojemności silnika. I nawet by to nie miało takiego braku sensu, jak się wydaje, bo silnik, który jest w Skodzie Favorit, który później też wszedł mniej więcej do Skody Felicji, tak naprawdę pochodzi ze 105. Ten ze 105 pochodzi z setki, a na dobrą sprawę ten z setki ma coś wspólnego ze Skodą 1000 MB. Czyli jeśli ktoś myśli, że 105 jest bardzo zacofana technologicznie, to bym powiedział, że jeśli chodzi o sam układ napędowy, to tak, ale jeśli chodzi o samą jednostkę, to nie. W sumie mógłbym się nawet pokusić o stwierdzenie, że sam żywot tej jednostki zakończył się razem z żywotem Fabii pierwszej generacji, bo przecież Fabia pierwszej generacji miała silnik 1.4 OHV, tą wersję 66-konną. I można w dużym uproszczeniu stwierdzić, że jest to modernizacja silnika Favority, a silnik Favority był modernizacją tego silnika, który jest tutaj. No i jako, że silnik jest z tyłu, no to bagażnik jest z przodu. Całkiem logiczne. Jest on większy niż w Maluchu i otwiera się na bok. Ale to, że jest większy niż w Maluchu, nie powinno być zaskoczeniem, bo 105 jest większa niż Maluch. No i nadal ten bagażnik
nie powala rozmiarem. Można by powiedzieć, że tutaj praktycznie nie da się przewieźć niczego większego, chociaż wystarczy trochę zagłębić się w różne archiwa zdjęć z PRL-u, gdzie ludzie w bagażnikach 105 wozili lodówki. Także da się, trzeba tylko chcieć, no i mieć inne przepisy niż teraz, bo teraz to by chyba się nie skończyło tak dobrze. I z ciekawych rzeczy, tutaj jest taki grzybek, przy pomocy którego można sprawić, że tędy wypadnie koło zapasowe. Sprytne, dobra. I we wnętrzu również trzeba kulturalnie otrzepać buty. We wnętrzu jest całkiem ładny, prosty zestaw wskaźników, podświetlany na biało, a nie na zielono, jak chociażby w Faworycie czy późniejszych Skodach. Z prędkościomierzem takim, można powiedzieć, wręcz amerykańskim, wskaźnikiem poziomu paliwa, temperatury, parę kontrolek. Podstawowy zestaw wskaźników. Tu również bardzo podstawowe i proste cięgno do obsługi nawiewu i radyjko Safari 5. Z kolejnych grzybopatentów zrobionych przez któregoś właściciela, tak, tutaj pozdrawiam Machiego, Machi przy wszystkich testach z Wrocławia się będzie gdzieś przejawiać chyba, jest wiatraczek, pstryczek, elektryczek i wiatraczek z przyssawką, który był na szybie. Nie jest na szybie, bo odpadł, ale jest zrobiony jeszcze przez poprzedniego właściciela i to jest spoko. No i czujnik, w sensie wskaźnik tankowania, żeby wskazać, przy jakim przebiegu się tankowało. Poza tym biegi w podłodze z fajnym znaczkiem Skody w gałce, ręczny. I poza tym jest tu bardzo prosto. Oczywiście fotele nie mają zagłówków i są miękkie, nie zapewniają żadnego trzymania bocznego, ale do tego przejdę podczas jazdy, na spokojnie. A na tylnej kanapie, wręcz wersalce, jest również dosyć miękko. Przypomina taką kanapę w stylu finka. Nie zapewnia żadnego trzymania. Również nie ma zagłówków. Tu macie ładną perspektywę całego wnętrza teraz. Ale co muszę przyznać, to to, że tu jest naprawdę zaskakująco dużo miejsca nad głową. W sensie, wiadomo, smyram czapką trochę pod sufitkę, jednak spodziewałem się, że będzie tego miejsca tutaj o wiele mniej. No i na tych miejscach raczej będzie cieplej niż z przodu, bo tu jest silnik. No ale to wiecie, to widzieliście przed chwilą. Także skoro stwierdziłem, że tam jest dobrze, tu jest dobrze, to pora zabrać się za jazdę. Dobra, mało masy, dużo masy, trochę śniegu i to jest chyba jeden. O. I przez śnieg. I od razu już widzę, że to jest głupie ustawienie pedałów. W sensie na plus ode mnie, że gaz jest zamocowany w podłodze, ale jednak są bardzo wąsko i są bardzo przesunięte w prawo przez to, że sobie z lewej strony wystaje nad kolem. A z prawej strony wciskając gaz trochę w piszczel mi się wrzyna konsola centralna. No cóż, nie można mieć wszystkiego, jak to mówią. Fajnie tyłem zamiata na śniegu, no ale w końcu napęd z dobrej strony. I najciekawsze jest to, że bywa, że mam problem z wyczuciem jakiegoś samochodu, ale jednak tutaj mam problem z wyczuciem pedałów, co mi się w zasadzie rzadko kiedy zdarza. Na szczęście nie jest tutaj jak w Maluchu, gdzie... Dzięki. O, dawaj. Gdzie... wciskając gaz, wciskałem jednocześnie i hamulec. Jednak sama pozycja do operowania pedałami jest co najmniej nieergonomiczna. Drążek zmiany biegów wchodzi gumowo, nie jest jakoś wybitnie precyzyjny, ale w biegi trafia się bez problemu. No i podczas jazdy czuć, że to jest tylko 45 koni i 73 Nm. Zdecydowanie nie jest to demon prędkości, ani mistrz ekonomii. Ale jest klimacik. W sensie, faktycznie te pedały to jest zdecydowany minus ode mnie.
Ale poza tym fajnie mi się jedzie. Oficjalnie zostałem skodziarzem. Mogę zostać wyklinany za to, że nawet dobrze mi się jeździ 105. No, czuć, że większość masy ma z tyłu, że ten przód tak troszkę sobie chodzi, ale czy to jest bardziej wyczuwalne niż na przykład w maluchu, to nie wiem. Mam wrażenie, że 105 zachowuje się nadal... Dobra, to jest jednak dwójka. Mam wrażenie, że 105 i tak zachowuje się o wiele bardziej kulturalnie i cywilizowanie niż maluch. Mimo tego, że i maluch, i 105 są zakorzenione w dosyć podobnych czasach. Bo maluch na Fiacie 500, pamiętający lata 50. Skoda 105 na Skodzie 1000 MB, pamiętającej lata 50. Także można powiedzieć, że to są podobne lata konstrukcyjnie. Jednak, no, już pomijając ilość miejsca w środku, czy chociażby miejsc siedzących, 105 jest o wiele bardziej cywilizowanym samochodem w prowadzeniu. I jednak tutaj kierowca mający wzrost, że tak powiem, bardziej współczesny, zmieści się wzwyż, nawet pasażerowie z tyłu. Stopa o rozmiarze również bardziej współczesnym też się mieści do wszystkich pedałów i no, jest to zdecydowanie bardziej komfortowy samochód w dzisiejszych czasach. Jeśli miałbym do wyboru jeździć na co dzień 105 lub maluchem, bez zawahania wybieram 105. No i weźmy pod uwagę jeszcze to, że no, 105 ma 45 koni, a nie 24 jak maluch. I mi się bardzo podobają kontrolki kierunkowskazów. Nie wiem, czy teraz będzie je widać, że to są takie trójkąciki mrugające. Coś fajnego. Także mi się jazda 105 podoba. Powiem szczerze, że obawiałem się trochę spotkania z takim, nie powiem idolem z dzieciństwa, ale samochodem, który zawsze mi się podobał. I nie zawiodłem się, nie jestem jakoś przerażony, nie próbowała mnie zabić. Podoba mi się. Także dzisiaj to było na tyle. A tak jak ostatnio na Instagramie pewne głosy się pojawiały, Skoda na zimę znajduje się tam, gdzie powinna być, czyli pod ziemią. Cześć!